Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zabieram Was na jedną z Wysp Dziewiczych, konkretnie na Sainte Croix, karaibską wyspę pełną historii i niezwykłego klimatu. Zobaczymy razem, jak wygląda codzienne życie tutaj, wśród kolonialnych budynków, palm i turkusowego morza. Pamiętajcie też o subskrypcji, bo tylko dzięki Wam mogę spełnić marzenie o 1 000 000 subów, a to już naprawdę blisko. Ruszamy dalej w naszą karaibską przygodę. Siemanko! Pozdrawiamy z wyspy Sainte Croix. Jesteśmy na Wyspach Dziewiczych. Na Wyspach Dziewiczych są 3 takie główne wyspy. My jesteśmy właśnie chyba na największej z nich, z tego co pamiętam. Wyspa ta kiedyś nazywała się Santa Cruz. Pierwszy dotarł tutaj oczywiście Krzysztof Kolumb. Później właśnie z Santa Cruz na Sainte Croix. Zmienili tą nazwę Francuzi, później Duńczycy ją zachowali tą samą, a teraz ta wyspa należy do USA. Czyli jesteśmy na terenie USA cały czas, także super, bo działają nam nasze karty SIM. Zaraz wychodzimy ze statku i zaczynamy zwiedzanie tej pięknej wyspy. No i nasze pierwsze zejście ze statku. O, patrz, wygląda jakby padało. O, ale fajnie, tak trochę tajemniczo. No, fajnie, będziemy zaraz mokrzy. A to nasz statek. Zewnątrz statek nie wydaje się taki wielki w porównaniu do tych, w których już byliśmy oczywiście. Tak wieje, że nie wiem, czy w ogóle coś będzie słychać. Mam mikrofon, ale serio nie spodziewałem się takiego wiatru, ale myślę, że tam dalej już będzie lepiej. No i dobra, schodzimy na wyspę. Od razu widać stary fort, który tutaj jest. Z tego co wiem, to jest zamknięty, bo sprawdzałem, ale wy możecie zobaczyć, no może wam pokażę też tutaj na przybliżeniu. I widać jeszcze tam stare armaty. Świetne rozwiązanie, właśnie sam pan nam zaproponował. Zobaczymy po wycieczce. No właśnie, zobaczymy, ale i tak fajnie, bo widzimy 6 albo 7 różnych miejsc na wyspie, także spoko całkiem. $50 od osoby. W samej stolicy później mamy 2 godzinki też na zwiedzanie, tam możemy coś dodatkowo zrobić i parę miejsc po kolei. Także fajna sprawa. Idziemy się teraz przejść tutaj, zobaczyć co tu jeszcze jest dookoła. Za 15 minut mamy wrócić i ruszamy. 9 punktów, które zwiedzimy. 2 miasta, na samym końcu 2 godzinki przerwy w mieście. Super, dobra. Przyjdziemy się tutaj zobaczyć, co mają ciekawego. Może musimy kupić magnes. Chociaż magnesy to chyba kupimy sobie w mieście, nie? W stolicy może, no. No, będziemy w stolicy, tam będzie łatwiej. Ja za jakimiś zakupami, bo tutaj pewnie drożej. Na pewno. Kolorek wody jest cudowny. Jak wyjdzie słońce w pełni, to będzie świetnie. No, jesteśmy już w środku. Pan powiedział, dobra, że po 4 dyszki, bo dużo osób się uzbierało, ale ja w to nie wierzę, bo my jesteśmy na Karaibach. Tutaj nie ma nic za darmo. Także ciekawe, gdzie jest ten haczyk, gdzie będziemy dopłacać jeszcze jakieś pieniądze, ale to zobaczymy. So I want to welcome you guys first to Freedom City, Fredericksburg Emancipation Proclamation, July 3rd of 1848. Everybody. Podejrzana. Ona jest podejrzana. 8000 West Africa, July 3rd of 1848. Besides Haiti, we're the only place in the New World. Presently, we are in Freedom City, Fredericksburg. It's the 21st century. Sainte Croix, największa z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, ma burzliwą i fascynującą historię. Przez wieki przechodziła z rąk do rąk. Władały nią Hiszpania, Holandia, Francja i Dania, aż w 1917 roku została sprzedana Stanom Zjednoczonym. Wyspa była ważnym ośrodkiem uprawy trzciny cukrowej, a dawne plantacje i opuszczone budynki do dziś przypominają o trudnej przeszłości związanej z niewolnictwem. Spacerując ulicami można zobaczyć pozostałości kolonialnej architektury, która powoli niszczeje, ale wciąż opowiada swoją historię. Teraz pan właśnie powiedział, że Brytyjczycy też tu kolonizowali i właśnie to, co zostało po Brytyjczykach, to ruch lewostronny właśnie na wyspie. Mimo tego, że to jest terytorium Stanów Zjednoczonych teraz, to i tak ruch jest po lewej stronie.
Na wyspie żyje 50 tysięcy ludzi. Autobusy szkolne mają amerykańskie. Mijaliśmy właśnie stację benzynową. $4 za galon, czyli w przeliczeniu jakieś 4 zł za litr. Będzie wychodziło mniej więcej. Krótki przystanek przy jakimś ogromnym 300-letnim drzewem. Patrzcie, jakie jest ogromne. On specjalnie nam się tu zatrzymał, powiedział, że to jest jego ulubione miejsce na całej wyspie. Ogromne. No powiem wam, że to jest jedno, które widziałem z największych właśnie. Powiedział, że to jest baobab po prostu, tak mi się wydaje. Pan potwierdził, to jest baobab. Baobab, Trzy połączone baobaby razem. baobaby, tak. 300 lat to ma już. Największe jakie widziałem, to było na safari w Tanzanii. Ale w przyszłym roku zobaczymy całą piękną aleję baobabów na Madagaskarze. Nie możemy się doczekać. Pan teraz powiedział, że Wyspy Dziewicze to ogólnie 50 wysp, które należą do Stanów Zjednoczonych, ale tylko 4 są zamieszkałe. Także jak ja wcześniej mówiłem, że 3, to jednak 4, bo jest jeszcze jedna taka malutka. 50 villages on St. Croix. Ogólnie tak jedziemy, to no, widać biedę tutaj. Tutaj właśnie ludzie przyjeżdżają sobie. So this is a wonderful area for nice little place you can take a dip. Tu już wjechaliśmy w taką ładną dzielnicę, już takie widać, że drogie domki, ładna woda. So this is where Columbus came in, this harbor here, this area. And at nighttime, they do a special event here. It's called bioluminescence or Bio Bay. It's right here. Puerto Rico has one and Vieques, correct? We have our own here at the Columbus landing, indigenous people landing area as well. So at nighttime, you can take a kayak and you can see the beautiful glow of the water right over here at the indigenous people landing. It's also a national park as well. Okay, one more thing. It's really fun facts. There was a movie that was filmed right here. 1995, Tim Robbins, Morgan Freeman. Anybody know that movie? What's the name? Tim Robbins, Morgan Freeman, 1995. The prison was in Ohio. The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. Nobody watch movie here? No, we've seen this movie, yes. Not that. The Shawshank Redemption was filmed right here. This is Zihuatanejo, Mexico, in the movie. So if you ever see that movie again, remember we were in the same area where the movie was filmed. The Shawshank Redemption. So this is a pretty nice area, very historical as well. W ogóle mówiłem wam, że huragany zaczynają się tutaj w przyszłym miesiącu. Popełniłem błąd. Teraz jest najgorszy miesiąc na huragany, czyli wrzesień. Zapamiętajcie to. Odpuśćcie sobie Karaiby we wrześniu i w październiku i w listopadzie chyba też. Ale wrzesień podobno jest najgorszy, a zawsze mi się wydawało, że październik jest najgorszy. No ale mamy szczęście. I oby tak zostało. Okay, sir. Can you tell me some interesting thing about this island? Why the people should come in here? Well, first of all, St. Croix, it's a beautiful paradise. Yes. It has excellent weather. Okay. It's located in the Caribbean Sea. Okay. We are 1,110 miles from Miami, Florida, so it's easy to get here. You can go through Miami, Fort Lauderdale. You can fly a Delta flight to Atlanta, Georgia, or you can take an American flight to Charlotte, North Carolina. So it's easy access to St. Croix, and you don't need a passport. Oh, yeah. No passport needed. US visa, or if you are a US citizen. Yeah, if you're a US citizen, you can come here on an ID, birth certificate, but no passport needed. So it's easy access to the island. And not only that, it's home to Prince, myself. So you gotta take my tour when you get here, or book my cab service online. We are very happy. It's very interesting. That's Yes, perfect. it's a lot of history. It's a gem of the Caribbean. We are now U.S. territory for over 100 years. In 1917, the United States purchased the islands from Denmark for $25 million in gold coins. And 2017, we celebrate 100 years U.S. territory. Yes, and not only that, it's beautiful weather, it's beautiful beaches, but the people here makes the island what it is. The people here are very friendly, very kind, very true. sweet, That's very true. hospitable. So it's an excellent place to come because you're going to get treated like a family here on the island.
Oh, we have St. Croix is known as the island of 7 flags. We have, prior to the United States, purchased the islands from Denmark in 1917. The island was colonized by 6 different flags. Started out with Spain, so Spanish flag, England, which is a part of Great Britain, so we have the English flag or Great Britain flag, France, Knights of Malta, Holland, and Denmark. So there's many flags came through here. So we always say 7 flags flew over the Virgin Islands for the last 500 years of colonial rule or colonial empire. In terms of more modern, St. Croix has grown tremendously in the last 100 years, coming from a colonial empire, which includes rum, sugar, molasses, to now a more modern society with more of a tourism is our #1 industry now here on the island. So tourism is very important for us. That's why I do what I do. Yeah, thank you. So it's very important. And by the way, this is home of one of our historical figure. It's on the $10 bill, Alexander Hamilton. He grew up here on St. Croix. So we'll talk more about him on the way back. So I don't want to give you all the information yet. But and also our sports star, Tim Duncan of the San Antonio Spurs. He's from St. Croix. Tim Duncan, yeah, 5-time champion, Hall of Famer now, but he's from St. Croix. Virgin Island, this one is the biggest one? Out of all the U.S. Virgin Islands, St. Croix is the largest, 84 square miles, 28 miles long, 9 miles wide. 50,000 people. About 50,000 people live on St. Croix. And you have U.S. passport. Yes, U.S. passport, but to travel to the U.S., you don't need a passport. You can use a valid ID, a birth certificate, or you can use that new ID now they give to people who wants it now. But I do have a passport, so I don't want to stand in the long line. So now I use my passport so I could get through the terminal much easier. You're welcome. Took a picture of the card. No. Zaraz sobie przejdziemy tutaj, popatrzymy, coś pójdzie na obiad. Przypłynięcie tutaj na wysepkę kosztuje $5. Jest to taka ładna wysepka. Okay, it's 12 o'clock now. Taką taksówką się przepływa za $5. No, jesteśmy w Christiansted, czyli w stolicy wysper. Mamy teraz przerwę 2 godzinki. Także idziemy sobie tu troszkę pochodzić, później przepłyniemy na tą wysepkę, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że dam radę latać dronem. Tutaj nie widać, że gdzieś było blisko lotnisko, chociaż zaraz zobaczę na mapie. No ale na pewno fajnie by było tam przelecieć. Fajnie to miasteczko wygląda, naprawdę. Czuć fajną karaibską atmosferę. Widać, że tam pan butle nosi. Tutaj właśnie jest dużo miejsc na fajne nurkowanie. Tutaj przy wybrzeżu restauracje, fajne bary. A wieczorami to musi być naprawdę ciekawie. Chociaż z tego co widziałem, jak myślisz, Ala? Jakbyśmy miała tu przyjechać na wakacje, z tego co widzieliśmy jak na razie, to chyba nie bardzo, nie? Tak żeby zobaczyć Nie, na rejsie, docelowo okej, nie. ale docelowo na dłużej to... Nie, ale na rejsie okej. I ta Tak. wycieczka za $40 też spoko. Nie, to petardo, my się cały czas doszukiwaliśmy jakiegoś haczyku. Haczyka nie ma. Nie ma, jeszcze pan naprawdę świetnie cały czas coś opowiada. Bardzo No, w to ogóle pan. fajny pan, taki No. naprawdę z... Wyluzowany na No, maksa. Fajne rzeczy talent. mówi. Tak. O, tutaj to było
miejscówki przygotowane ze sklepikami. Które akurat fajnie, bo co to? Ja jeszcze sobie coś kupić. Na Karaibach te reggae klimaty mi się podobają. Jest kolorowo, wesoło. Totalnie. Znaczy wesoło, dobra, tu akurat nie ma życia żadnego. Normalnie, w innych uliczkach było. Ale tak, ale te kolory sprawiają też, nie, że jest tak pozytywnie. Obiadek zjedzony. Płyniemy teraz na tą wysepkę. Akurat mamy farta, bo ktoś chciał przypłynąć tutaj. Tak to się baliśmy, że nie będzie jak zamówić te łódki. Dobrze wyszło. Ale ładnie. Pięknie. To są te Karaiby właśnie. Ale woda. Patrz. Jak na kolipę. Nie no, aż tak to nie. Ale nie Jakby jak na było kolibę, ale nie jest źle. Słoneczko ładniejsze, to może by było jeszcze lepiej, bo troszkę jest tak zachmurzone. I tak nie jest źle. Jest piękny klimacik. Tutaj jest naprawdę piękna woda. Dobra. Zaryzykuję, sprawdzę. O Boże, zamoczysz stopę. Wow. Ale ciepła. Tak? Serio, na maksa ciepła. Nie, Content od razu dla mówię, stópkarzy. na Arubie się będę kąpał. Ja też. Tam nie ma szans, żebym nie wszedł do wody. Ej, ale ciepła jest faktycznie, ja nawet tutaj może Ej, wejdę. a ty nie masz. wyspa ze świniami? Bahamy. To na Bahamach. Na Bahamach będziemy. Ciekawe, czy by da rady płynąć właśnie na wyspę Ale ze ja świniami. słyszałam, że te wyspy ze świniami to nie jest wcale takie piękne jak się daje, tylko tam pływają kupy. Kupy pływają, na plaży są kupy, ale ja byłem też, może pojedziemy, jak będziemy na Curaçao. Tam też jest plaża ze świniami. To też nie jest nic fajnego. Ale pojedziemy. Ale w Tajlandii też jest plaża, Jest. wyspa ze świniami, Przy no. Koh Samui. Ja jestem w szoku, że jest tak mało ludzi z naszego statku No, tutaj. bardzo małe. 3 osoby na krzyż, a to chyba jest, on powiedział, że najładniejsza plaża, tu nie? Co ci ludzie robią w ogóle tutaj? Ja się zastanawiam, tam mieliśmy koło statku zaraz jakąś plażę, ale wiesz co, no faktycznie, to tak może być. Pamiętasz, jak byliśmy na rejsach i ci ludzie po prostu, niektórzy są tak leniwi, że im się nawet nie chce nigdzie iść, tylko oni schodzą ze statku i pierwsze miejsce, które jest, nawet jak Tak. są tylko bary, sklepy, Tak, i basen, wracają. i oni tylko tam schodzą, nachleją się i wracają na statek. Zero Nawet nie zwiedzania. wiem, czy nakleją. No, to są normalnie bary, piją wszystko. Ale- No, wiadomo, nie każdy, ale myślę, że wielu z nich. Ale jestem w szoku, że najładniejsza plaża, a tu nie ma No ludzi. nie wiem, no. No ale co? Nie, to nie jest najładniejsza. Najładniejsza plaża jest tam koło statku, Aha, tam, gdzie gdzie nie nam można pan wejść. mówił, że nie można teraz wejść aktualnie, bo żółwie składają jaja i zamknięta jest plaża w ogóle. No tak. No Fajnie. to oprócz tamtej, na którą nie można wejść, ta jest druga. Tak jest. Ta jest podobno najładniejsza w tej części wyspy. Gdzie jesteśmy? Zwijamy się. Na rejsie tak jest. No, jesteście jeden dzień, płyniecie dalej i dalej, i dalej, i dalej. Ale jest okej. Jest okej, fajnie zobaczyć. Jeszcze szczególnie my z Alalą tak mamy, że my się nie lubimy nudzić na plaży. Chwilę Tak. posiedzieliśmy, pocieszyliśmy się piękną wodą, Pół godzinki. palmami i karaibską muzyczką. I wracamy na statek. Jeszcze się przejdę po mieście, zobaczyć co i jak. Ale ogólnie fajnie. Naprawdę na plus. Dobra, jesteśmy z powrotem w naszym busiku. Ruszamy dalej na zwiedzanie. W ogóle świetna wycieczka, bardzo warto. Wracamy chyba do... No ale gdzieś się zatrzymujemy jeszcze po drodze. Inną drogą jedziemy. Naprawdę jest $40 ekstra. Warto. Na punkcie widokowy nas pan zabrał jeszcze. No ale taki bez szału. Totalnie. Zapytałem jeszcze ziomka, ile kosztuje tutaj wynajęcie na przykład. To jakbyście chcieli takie mieszkanko z jednym pokojem, jedna sypialnia, salon, kuchnia, to coś około $1200. Dom, żeby tutaj kupić, to mówił, że od 350 do $500 tysięcy. No, tanio nie jest, a nawet drogo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, idę szukać magnesu gdzieś, żeby kupić i później się przejdę jeszcze po mieście, bo mamy jeszcze 2 godzinki. Chcę znaleźć jakąś kawę, żeby się napić, kupić coś do picia i jeszcze wysłać materiał. Jeszcze mi trochę filmów zostało do wysłania. Kurczę, powiem wam, że ciężko znaleźć restaurację, żeby było ekspres do kawy.
Ale jeszcze to mi poleci jedną taką na końcu. Mam nadzieję, że będą mieli internet. No niestety się nie udało znaleźć żadnego miejsca, także muszę wracać na statek. Może spróbuję połączyć po prostu z internetem ze statku, który jest dość sporo drogi, ale nie ma wyjścia. Tam na końcu właśnie jest ta najpiękniejsza plaża tutaj na całej wyspie. No ale tak nam mówił ten pan, teraz akurat żółwie tam składają jaja i zamknięte jest. O, właśnie jakichś Polaków usłyszałem. Także jacyś są z nami na rejsie. Dzwonili ze statku, gdzie ja jestem. Że co pół godziny odpływamy, ja mówię, no za pół godziny, właśnie. No a tu jednak chyba, jak za pół godziny, to chyba trzeba być szybciej. Także już lecę to. Żeby nie odpłynęli beze mnie. Nie byłoby wesoło. O, idą jeszcze ludzie. Że nie byłoby wesoło. Ale widzę, że nie jestem ostatni. Także dobrze. Właśnie zarezerwowałem skuterek na Arubie na pierwszą połowę dnia, a na drugą połowę dnia pobyt w resorcie z flamingami. Bo tam, jak wszyscy sobie kojarzą Arubę z flamingami, to nie całkiem tak jest. Na samej wyspie to chyba ich nie ma w ogóle. Na Curaçao widziałem, ale to takim bagnie stały. Na Bonaire też podobno są. A na Arubie ich nie było, tylko są tam specjalnie sprowadzone do tego resortu. I właśnie zarezerwowałem tam pobyt jednodniowy. Jest dość sporo drogi. $125 od osoby trzeba zapłacić. Także trochę jest. Za skuter trzeba było 80 zapłacić. Ale być na Arubie i nie zobaczyć flamingów, no aż nie wypada. Przecież to takie miałem marzenie, żeby zobaczyć na Arubie właśnie flamingi. I dopiero przed chwilą zacząłem dość sporo o tym czytać i doczytałem, że tylko one są w jednym miejscu. Na prywatnej wyspie, gdzie stoi hotel. Są piękne plaże, domki na wodzie, cudowne miejsce. Noc w hotelu zaczyna się od 1500 zł. To na pewno nie w domku na wodzie, pewnie gdzieś w hotelu po prostu. Domki pewnie dużo droższe. Raz już statek mi uciekł z Miami. Icon of the Sea. Jeśli stałoby się to drugi raz i uciekłby mi statek, a ja... O, na szczęście mam paszport przy sobie. Już chciałem powiedzieć, że nie mam paszportu. Wtedy by nie było już śmiesznie. Ale w razie czego by mi uciekł, to mam paszport. Mógłbym przelecieć samolotem na Arubę. No ale wiadomo, szkoda hajsu. Także dobrze jest jak jest. Odpływamy! Kolejna wyspa, kolejna przygoda za nami. A kolejne miejsce za 2 dni. Jutro cały dzień spędzamy na morzu. Z Wysp Dziewiczych na Arubę jest kawał drogi. Także będziemy rozpędzać sobie tutaj dzień. Kawka i na siłownię poćwiczyć. Trzeba iść. Codziennie trzeba robić trening. Znaczy może nie codziennie, ale z 5 razy w tygodniu. Zobaczcie jak gra. To jest muzyczka na żywo. Pokażę wam jaki obiadek mamy. Co dzisiaj jest ciekawego tutaj na bufecie. Jakieś sałatki. Tutaj też coś do sałatek. Szynki, sery. Dobra, gdzie są obiady? A, tam dalej. Hamburgery, hot dog. Kurde, nie wiem, co to jeszcze śniadaniowe tu jest? Chyba coś mi się pomyliło. Tutaj owocki. O, ryż, ziemniaczki, sosy jakieś, gulasz. Kurczak. O, w miarę jest ok. Jak na taki rejs to szału nie robi, bo przeważnie jedzenie jest bardzo dobre na rejsach. A tutaj widać, że jest takie po prostu normalne.
No i tak wygląda nasz obiadek. No i patrzcie, jak ludzie wymyślają zajęcie. Z łuku sobie mogą podstrzelać na statku. No ja idę po kawkę. Później się biorę za załatwianie wiz. Zaraz wam powiem, do jakich krajów muszę sobie załatwić teraz wizę, gdzie chcę być jeszcze w tym roku. Tak wygląda. Ustawiacie sobie, z jakiego kraju jesteście. No i tu wam elegancko pokazuje, na przykład, że do Afganistanu potrzebujecie wizę, później Albania nie potrzebujecie i tak dalej. Tutaj e-wizy są jakieś takie, e-wiza, wiza, ETA na przykład do Kanady. Świetna strona, naprawdę. Moja kawka wzięta i właśnie zaraz idę się poopalać trochę. Dzisiaj trzeba fajnie spędzić ten dzień i załatwiać właśnie te wizy. Po Stanach będziemy podróżować do 1 listopada, na Hawajach kończyć. Później Ala wraca do Polski, a ja zostaję tutaj, tu będę podróżował. Znaczy tutaj dojdzie, że w tej części świata. Fajny, leniwy dzień na statku. Taki też potrzebny jest, serio. Upalamy się. Powiem wam szczerze tak, nie pamiętam kiedy ostatni raz się upalałem. A dzisiaj jest na to czas. Także korzystamy. Piękny zachodzik się robi. Mogłyby te chmury przejść, ale powiem wam tak. Jesteśmy teraz w najgorszym okresie podobno na Karaibach, w jakim możemy być. A jest tak piękna pogoda, aby tak zostało do końca. Bo jutro nas czeka naprawdę bardzo ciekawy dzień na Arubie. To co lubimy najbardziej, czyli jedzonko. Zobaczymy, co dzisiaj przygotowali. Takie są deserki dzisiaj. Ja to akurat nie jem, ale może będzie coś bez cukru. Gluten free. O, jest bez cukru. No to pięknie biorę. Wiecie, to, że raz się nie udało, nie znaczy, że mam rezygnować. Mam cel do zrobienia i go zrobię. Muszę go osiągnąć. Burgery, hot dogi. Każdy znajdzie dla siebie na takim rejsie. Ala poszła spać, a idę się przejść, zobaczyć, co się dzieje na statku. Jakaś imprezka, jak co wieczór jest. Wiecie, ludzie wtedy mają zapewnione każdego wieczora coś ciekawego, jakąś rozrywkę. W sumie jak cały dzień tutaj są jakieś rozrywki na takich statkach. Za hipisów ludzie poprzebierani, dzieci kwiaty. A ostatnio właśnie jak byliśmy w San Francisco, to o tym mówiłem, że tam właśnie ten ruch hipisowski się narodził. O 10:30 jeszcze zaczyna się dyskoteka tutaj, tylko nie tam, tylko gdzieś na 11:01, także pewnie zaczynam żyć koło basenu. Nie, jednak teraz zobaczyłem, że basen jest na 9. To nie na 11, tylko muszę iść zobaczyć. A tutaj na górze wieczór kinowy dzisiaj. Widzę, że ten nowy Król Lew leci. Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jutro Aruba i mega ciekawy dzień. Bardzo mega. Na początku 9 odbieramy skuter, zwiedzamy wyspę przez parę godzin. Później płyniemy na prywatną wyspę, gdzie jest Flamingo Beach, czyli to najbardziej znana plaża z flamingami. To jest, chyba każdy z tym właśnie miejscem kojarzy Arubę. Nie mogę się doczekać, będzie naprawdę świetnie. Jeśli wam się podobają moje odcinki, doceniacie co robię i jeszcze nie subskrybujecie kanału Podróżowego Rolnika, proszę zostawcie subskrypcję. Jeszcze niecałe 60 000 do tego bym osiągnął 1 000 000 subskrypcji. Dzięki wielkie i zapraszam oczywiście do zakupu książki Moja ucieczka, która naprawdę świetnie się sprzedaje. Bardzo wam się podoba, dostaję bardzo dużo pozytywnych recenzji, że książka wciągnęła ludzi po prostu tak, że w jeden wieczór, 2 ją całą przeczytali i byli bardzo niezadowoleni z tego, że miała tylko 280 stron, gdzie wydawało mi się, że to bardzo dużo. Ale spokojnie,
przyjdzie czas na kolejną część i na kolejne niesamowite podróże i opowieści. Trzymajcie się, pozdrawiam.